Czarnobyl, miejsce największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. To, co wydarzyło się tu w 1986 roku, zwróciło uwagę całego świata na tą niewielką miejscowość położoną w północnej części Ukrainy. Radioaktywny pył rozniósł się nad całą Europą, podnosząc alarmy w Polsce czy w Finlandii, docierając nawet do Stanów Zjednoczonych. Bezpośredniemu skażeniu uległy tereny na pograniczu Ukrainy i Białorusi, skąd, wedle różnych szacunków, przesiedlono nawet 350 000 ludzi, a następnie utworzono specjalne strefy zamknięte. Od tych wydarzeń minęło 30 lat, jednak w czarnobylskiej strefie wykluczenia zmieniło się niewiele. 3 kilometry od feralnej elektrowni jądrowej znajduje się miasto Prypeć, gdzie czas zatrzymał się w 1986 roku. Niegdyś zamieszkiwało je 50 000 osób, wykształconych, w większości powiązanych z energetyką jądrową. Poziom życia był tu tak wysoki, że prawie nie notowano przestępczości, a miejscowe więzienie świeciło pustkami. Było to niezwykle przemyślane i nowoczesne miasto. Mieszkańcy mieli do dyspozycji duży basen i kilka mniejszych, stadion oraz mniejsze boiska i hale, czy pałac kultury z teatrem i dyskoteką. Znajdowało się tu nawet wesołe miasteczko wraz z dużym diabelskim młynem. Niestety, na kilka dni przed jego otwarciem miasto opustoszało. W wyniku skażenia radioaktywnego zarządzono bezwzględną ewakuację wszystkich mieszkańców. Polecono zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ po 3 dniach wszyscy mieli powrócić do swych domów. Tak się jednak nigdy nie stało. Po 3 dekadach natura z powodzeniem odbiera to, co niegdyś zabrał jej człowiek. Latem w centrum miasta, między drzewami z trudem można dojrzeć budynki, a główne ulice wyglądają jak leśne dróżki. W szkołach i przedszkolach wciąż można znaleźć zabawki, rysunki czy dzienniki z ocenami. W szpitalu wciąż zalegają lekarstwa czy nawet karty pacjentów. A gdzie tylko się nie spojrzy, wszędzie setki pustych okien. Każde z nich to osobna ludzka historia. Grobowa cisza przerywana jedynie trzaskającymi na wietrze oknami. W czarnobylskiej strefie wykluczenia znajduje się 96 opuszczonych wiosek, niekiedy zamieszkiwanych przez pojedynczych mieszkańców. Jednym z nich jest Iwan Iwanowicz Siemieniuk, który powrócił na rodzimą ziemię i żyje do dziś, ciesząc się dobrym zdrowiem. Jak na ironię, w Czarnobylu jest niezwykle czyste powietrze. Nie ma tu wielkich fabryk ani tysięcy samochodów, które zatruwałyby powietrze. Natomiast promieniowanie w większości miejsc spadło do takiego samego poziomu, jaki notujemy w Polsce. Jednakże czarnobylska elektrownia jądrowa wciąż stanowi zagrożenie, pomimo upływu 3 dekad. Betonowy sarkofag, który przykrywa zniszczony 4. blok wraz z reaktorem, niszczeje. 200 metrów dalej przygotowywany jest nowy sarkofag, który na specjalnych szynach zostanie przesunięty na stary, całkowicie go przykrywając i umożliwiając rozbiórkę. To jednak zadanie na kolejne lata, nim człowiek znajdzie sposób na bezpieczne usunięcie zalegającego tam paliwa jądrowego oraz ton radioaktywnego pyłu.